Miałem przyjemność brać udział ostatnio w 2 realizacjach właściwie streamingowych, ale to były produkcje wideo, gdzie zastosowaliśmy, ja po raz pierwszy, lampy firmy ETC Fosfor z soczewkami Fresnel. I muszę powiedzieć, że mam bardzo dobre doświadczenie z tymi lampami po tych 2 realizacjach. Oczywiście one były w różny sposób używane. W dworze Artusa one działały, funkcjonowały właściwie tak jak typowe oświetlenie telewizyjne, teatralne, czyli to było oświetlenie frontowe. I tu atutami tych lamp, tam użyłem 2 lamp, była po pierwsze skuteczność ich świecenia, czyli świeciły odpowiednio mocno dla kamer. Przez soczewki Fresnela nie było to zbyt ostre światło. Mogliśmy bardzo dokładnie skorygować temperaturę barwową, by cera, czyli to, co jest zwykle najtrudniejsze w czasie realizacji wideo, miała odpowiedni odcień, odpowiedni kolor. I przede wszystkim mieliśmy dużą kontrolę nad szerokością świecenia. Ten plan, który tam był głównym planem wiodącym, czyli szeroki plan, gdzie było widać to przepiękne wnętrze dworu Artusa, oświetliliśmy właśnie tylko 2 lampami i myślę, że to było gdzieś na około szerokości 6 metrów od fortepianu do ostatniego wokalisty i światło było bardzo skuteczne i bardzo dokładne. W realizacjach kamerowych dosyć istotne jest to, że testowane światła są zupełnie bezgłośne, czyli nie wchodzi nam w mikrofon żaden szum, a już niejedno nagranie było położone przez to, że po prostu światła, które się stosowało, były za głośne. Kolejnym atutem jest to, że mamy tutaj LEDy białe, ale oczywiście LED LEDowi nierówny. Często zdarzało się, że na przykład Dom Kultury kupował LEDy RGB, żeby mieć większą, jakby to powiedzieć, elastyczność w możliwościach kolorowania sceny, tylko no niestety zwykle biały z tego RGB wychodzi dosyć kiepsko, bo mamy w widmie tego białego tylko 3 punkciki, czerwony, zielony i niebieski, z których proporcji wychodzi coś w rodzaju białego, ale niestety wszystko widać na skórze człowieka, wszelkie nierównomierności. Tutaj mamy diody o dosyć zróżnicowanym paśmie, widmie i szerokim. To jest dosyć ważne i no, jak się przyjrzymy, jak wygląda to światło na skórze człowieka, to wtedy zobaczymy przewagę takiego światła. Mamy mniej więcej ekwiwalent światła żarowego pozbawiony jego wad, czyli nie ma dimmerów siejących niestety po mikrofonach, nie ma grubego okablowania, które musimy doprowadzić do każdego światła i co za tym idzie, źródło zasilania też nie musi mieć aż takiej wydajności. Mamy po prostu efektywny energetycznie LED, który przy okazji ma tak szerokie pasmo świecenia jak w reflektorach żarowych, plus jeszcze możliwość dopasowania temperatury barwowej. O tym też wspominam celowo, bo zdarza się na przykład, że mamy niekoniecznie jeszcze noc, czasami wpada trochę światła dziennego i w tym momencie doświetlanie tego światłem ciepłym nie ma sensu, bo mamy zupełnie różne odcienie białości. Tutaj w tych światełkach możemy sobie płynnie regulować temperaturę barwową i dzięki temu możemy dopasować do zastanych warunków kolor naszego białego światła. Cię witają, drogi Jezu, w każdym sercu pozdrawiają, drogi Jezu. My radośnie Ci śpiewamy, drogi Jezu. Zostań z nami już na zawsze, drogi Jezu. Natomiast w Żuławskim Ośrodku Kultury to była transmisja live'owa, transmisja streamingowa na kilka kamer. Ciekawostką było to, że użyliśmy tylko jednej lampy typu Fresnel, ponieważ ta scena jest ciągle jak gdyby w rozwoju, można powiedzieć,
w remoncie jeszcze ciągłym, więc światło, które tutaj zastosowaliśmy, to było światło scenograficzne. Czyli żarówki na podłodze leżące, było ich, nie wiem, chyba ze 100, czyli bardzo duże, bardzo silne światło o takiej domowej wręcz charakterystyce, plus scenograficzne lampy inteligentne, ale funkcjonujące tylko właśnie jako dekoracja. Potrzebowaliśmy głównego światła, światła kluczowego, które by w odpowiedni sposób oświetliło nam wokalistkę, czy środek sceny. I to się udało zaledwie przy pomocy jednej lampy, która okazała się bardzo mocna. Proszę sobie wyobrazić, że tych żarówek, jak mówiłem, było 100. To nie mierzyliśmy tego, ale to było tak silne światło, że ledwo sobie poradziliśmy z ustawieniami kamer, to znaczy jeśli chodzi o kontrast. Ona świetnie wypełniła te różnice w mocach światła. Nie mieliśmy żadnego problemu z korekcją barwną, jeśli chodzi o twarze. Tak jak powiedziałem, w realizacji telewizyjnej, w realizacji filmowej najważniejszy jest kolor cery. Tutaj nie było najmniejszych problemów, nie było też żadnych efektów mrugania, co przy realizacjach telewizyjnych ma ogromne znaczenie. Przy tego typu produkcjach najważniejsze jest pokrycie na scenie oraz miękkość plamy. To daje nam większą kontrolę nad zbliżeniami kamer, przy zbliżeniach kamer, tak? Oraz różnych innych ujęciach, tak? Bo jednak ten plan sceny całej i pokrycie światłem no, jest najważniejszy. Warto tu nadmienić, że te dwa koncerty odbywały się w zupełnie innej specyfice. To znaczy koncert bluesowy, czyli typowy, estradowy, gdzie światło po prostu świeci i inne elementy oprócz jego jakości tego świecenia nie mają znaczenia. I koncert klasyczny, kameralny w dworze Artusa, gdzie znaczenie miały też takie czynniki jak bezszelestność tej lampy. Ona pracowała w czasie naszych nagrań, gdzie nagrywaliśmy naprawdę ponad 6 godzin, w kompletnej ciszy, co zwykle by przeszkadzało muzykom, a zwłaszcza dźwiękowcom. Czyli jest totalnie bezszelestna i co mnie zaskoczyło, po tylu godzinach pracy ona była kompletnie zimna. I sądzę, że ten aspekt docenią ci, którzy na co dzień pracują w studiu, gdzie ma się wiele lamp, które grzeją, to jest oczywiście do starego typu, ale ta jest po prostu kompletnie zimna.